Dzisiejsze nagranie było bardzo ciekawym doświadczeniem. Nagrywaliśmy nienagrany dotąd utwór Concertino z Pisaka. Bardzo lubię sięgać po rzeczy nowe, niezarejestrowane, a jednocześnie zawsze staram się z ogromną pokorą podejść do intencji kompozytora i nie tylko oddać tę intencję, ale czasami może pomóc też w takim zaprezentowaniu utworu i podkreśleniu, że warto, żeby ten utwór był wykonywany i był słuchany. Concertino Michała Spisaka jest utworem moim zdaniem wybitnym. Pokazuje fantastyczny warsztat kompozytorski Spisaka, a jednocześnie to zetknięcie z jego partyturą daje mi takie poczucie, że był to człowiek o takim fajnym poczuciu humoru. I to jest w tej muzyce słyszalne. Skrajne części, ogromnie witalne, żywiołowe, ale właśnie z tym fajnym takim feelingiem, nie tylko ludowym, ale również bym powiedział troszkę rozrywkowym. Szczególnie trzecia część. Concertino na klarnet i orkiestrę powstało w roku 1941, ale wojny tu nie słychać. Przypadek Spisaka jest zresztą szczególny. Był Polakiem, który lata wojny spędził za granicą, był we Francji. Przetrwał wojnę we Voiron, w małej miejscowości. Tam, jak pisał Leon Markiewicz, następuje erupcja wręcz jego twórczości. Natomiast wiemy o tym, że kompozytor spotykał się z uczestnikami ruchu oporu, że sam w futerale skrzypiec nosił broń. Oczywiście my dzisiaj słuchając wiemy, kiedy ta muzyka powstała i czasami możemy się dziwić, czasami nas to może zaskakiwać, ale być może dla kompozytora w tym momencie właśnie to było czymś w rodzaju takiego środka łagodzącego, uspokajającego, pozwalającego na wyzwolenie się z tej koszmarnej rzeczywistości. I także z tego względu dobrze, że projekt 100 na 100 przypomina o Concertinie Spisaka. I dobrze, że zostało nagrane po raz pierwszy.